tych pięknych okolicznościach przyrody. Dzień dobry. Ciepło, 8 stopni, koniec stycznia, piękna pogoda. Słoneczko wyszło, no start musimy zrobić pod słońce. Białe zero. Chyba nigdy nie był na kanale. Lekko wieje. No to startujemy pod słońce, bo tak wieje wiatr. Okej, fajnie. No dobra, poszedł jak zły. A jednak trochę ten ster miał być w dół. Dobra. Jest to jedno z zer, które są w mojej kolekcji. No mam ich aż 3. To zostało zrobione jako takie bardzo spokojnie latające. Bo to zawsze, bo to szybki samolot i w ogóle tak różnie na ten temat w komentarzach było pisane. No i jak się okazuje, no to zero wcale nie jest zrobione jako szybkie. Raczej do długotrwałego, spokojnego lotu. Z tego co sobie przypominam, to w ogóle to miał być taki samolot testowy, a nawet jako FPV był rozważany. No ten projekt został zarzucony. Może jeszcze wróci. Natomiast bardzo spokojnie, fajnie latający samolocik. Jak ktoś by chciał zacząć latanie samolotami drukowanymi, no to powiem tak, Zero jest chyba jedną z fajniejszych takich platform ze względu na niską prędkość. Jest to jeden z moich takich faworytów, bo Zero i Jastrząb, dwa świetne samoloty do latania, dolnopłatami drukowanymi. Natomiast no, Jastrząb jest dość szybki. Może i by go dało się spowolnić, ale ja tego z kolei też nie chcę robić. Mam jeden egzemplarz, jak gdzieś tam będę miał wolne przebiegi, to może wydrukuję drugi. Zresztą zacząłem go drukować, ale inne projekty go wyparły, żeby zrobić Jastrzębia trochę wolniejszego. No Zero jest, zobaczcie, on jest bardzo wolnym samolotem, fajnie latającym, na spokojniutko. Tutaj jest, ale oczywiście z cięciem akrobacyjnym. Miałem właśnie powiedzieć, że to jest taki założony słaby silnik, to znaczy na pewno jest o niskim KV, bo to jest 880. Chyba trochę za bardzo do tyłu baterię przesunąłem, coś mi się wydaje. No ale nie, no tak szybuje dobrze, fajnie sobie szybuje, spokojniutko. Te 880 kV? Nie, jest dobrze, chyba jednak jest dobrze. O małym poborze prądu, to jest ta 880, którą montowałem na wirnikowcach dawno temu. I się okazuje, że się świetnie sprawdza w samolotach, tylko że w komplecie najlepiej z regulatorami takimi do wirnikowców. I tutaj też to był, nie pamiętam, Multistar, chyba tak, Multistar, i to też miałem do nich takie regulatory do tych silników i to się świetnie sprawdza, a z innymi regulatorami to różnie się żeni. I tutaj taki był Jazgot, no to właśnie nie zgodził się silnik z regulatorem. Gdzieś jakieś ustawienia w regulatorze są, które są niedostosowane do tego silnika, ale nie będę za bardzo w to wnikał, bo tak naprawdę to w ramach czyszczenia powierzchni do przechowywania samolotów, to tak zastanawiam się, czy to Zero gdzieś by nie trafiło na jakąś aukcję, licytację, coś w tym stylu, żeby zwolnić miejsce dla następnych samolotów, bo robi się już mi słabo z miejscem. Dobra, także samolocik o fajnym, bym powiedział, zacięciu nawet akrobacyjnym. Pyk. Dobrze jest. I fajnie prezentuje się w locie. No i ten metr to jest fajna rozpiętość. Nieźle ze zwrotnością jest. Też.
na niewielkich obrotach takie numery, no to też nie każdy samolot sobie z tym radzi. Niektóre potrzebują większej prędkości. Także podstawowa akrobacja jak najbardziej, lot odwrócony, pętle i korkociągi jak najbardziej, wszystko nam w tym samolocie wyjdzie. Jakoś sobie nawet radzi z szybowaniem, więc w sytuacjach awaryjnych myślę, że sprowadzimy go też bez problemu na ziemię. Zresztą co, spróbujemy nim też wylądować, ale to tak, żeby bliżej, żebyśmy nie musieli za bardzo po niego chodzić. No to bym się musiał trochę przesunąć, ale spróbujemy. No, chodź, bliżej. I wylądował. Fajne lądowanie. Takie troszeczkę na Harriera, chociaż mógł bliżej, no ale jest blisko drogi. Ok, to fajnie, podoba mi się. Także jak jeden z tych dwóch moich ulubionych samolotów, fajnie latających. No i co? Na ziemi, tutaj kawałek trawki, ale generalnie zero śladów, jakichś problemów. Zaraz wracam. Małe omówienie, jak zresztą każdego nowego samolotu na kanale. No dobrze, to dzień dobry. Start już samolotu był. Lot też się tam krótki odbył. Za chwilę tam może następny będzie jeszcze. Ok. Stary, nowy samolot, to znaczy nowy, bo nigdy na kanale nie był. Stary, bo dawno temu wydrukowany. To właśnie było drugie Zero wydrukowane zaraz po tym szarym Zero, które gdzieś tam cały czas jest nadal w służbie. Natomiast ten mało latał. No ale jakieś tam przygody też miał. Białe Zero. Konfiguracja tutaj tego samolotu to jak wtedy, no to ten silnik Multistar 880 kV 4220. Charakteryzowały się te silniki tym i charakteryzują się właściwie tym, że bardzo mają mały pobór prądu, także długo się lata na nich. O, tu jeszcze rozłączymy, bo co? Bo regulator nam pika. Tak, wiem. Serwa. Ja tu w nim miałem zamontowane, bo to dawno temu, to jeszcze te białe z Hobby Kinga z tymi czarnymi zębatkami, dobrze sprawdzające się. No ale tutaj każde serwo się też dobrze sprawdzi. Jedno ster tutaj wysokości i jeszcze lotki z jednej i z drugiej strony białe serwa. Są ślady pewne uszkodzeń, o tutaj w tym miejscu, ale one nie powstały w trakcie lotu, a w czasie przechowywania. Mam taki wieszaczek na skrzydła z wystającymi śrubkami. Nie wiem jak to się stało, ale któregoś razu tam jedna ze śrubek przebiła to skrzydło, chyba tam nie trafiłem na ten otwór do przepuszczenia gumek, no i tak doszło do uszkodzenia. Także bardzo fajny samolot, zresztą jak wszystkie te Zero, dobrze latający. Do startu może trochę więcej gazu. Ja w tej konfiguracji potrzebuję przy niskim KV i w sumie niedużym tym śmigle, bo to jest 10/5, jak dobrze pamiętam. Nie ma steru kierunku, bo to jeszcze było przed tym okresem, kiedy zacząłem dorabiać stery kierunku do Zero. Także to jest w zasadzie, bym powiedział, konfiguracja oryginalna, ale nie jest to prawda. Już powiem, co zostało zrobione, bo w oryginalnej konfiguracji serwo było w tym miejscu i to utrudniało zainstalowanie akumulatora 3S 2200, dlatego tutaj zostało to miejsce mocowania serwa o około 3 cm przesunięte do tyłu i tak nam się zrobiło miejsce na akumulator 2200. Także kolejna wersja Zero i to jest ta wersja, która latała bez żadnych problemów, także one nie zawsze muszą mieć problemy. Czasami coś tam się przytrafi i to różnie bywa. To już widzieliście, jak nie, to zapraszam na filmy z żółtym Zero, które miało całą masę przygód w przeciwieństwie do szarego i do białego.
Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie druku samolotów, z tych konfiguracji, czy jakiekolwiek dotyczące tutaj zakresu tego, o czym rozmawiam, mówię Wam, pytajcie, piszcie śmiało w komentarzach. Dzięki za oglądanie. Cześć!